Historia gospodarcza Związku Sowieckiego zawsze pozostawała w cieniu polityki i rywalizacji mocarstw, której najważniejszym polem był wyścig zbroi. Dzisiaj wiemy już, że Związek Sowiecki był jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. Spora część zachodnich ekonomistów już w latach 60. uważała, że pod względem bogactwa Związek Sowiecki może kiedyś prześcignąć Stany Zjednoczone. Dlaczego Związek Sowiecki nie stał się współczesnymi Chinami, tylko pogrążył w gospodarczym kryzysie, a potem ostatecznie się rozpadł? Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Było południe 18 listopada 1956 roku. Od kilkudziesięciu minut trwało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Biorący w nim udział przywódca Związku Sowieckiego Nikita Chruszczow właśnie zaczął swoje wystąpienie. Chruszczow od początku mówił o przewadze socjalistycznego systemu nad kapitalizmem. Swoją tezę Chruszczow starał się udowodnić rzekomym gigantycznym rozwojem gospodarczym Związku Sowieckiego, podając przy tym przykłady kolejnych nowych inwestycji w swoim kraju. Sowiecki przywódca swoje przemówienie zakończył buńczucznymi słowami skierowanymi do przywódców Zachodu, które brzmiały: pogrzebiemy was. Te słowa miały być zapowiedzią ekonomicznego zwycięstwa Sowietów nad Amerykanami. Wystąpienie Chruszczowa w nowojorskiej siedzibie ONZ od razu spotkało się z licznymi komentarzami amerykańskiej prasy, ale nie mogło być inaczej. Kelvin B. Hoover z renomowanego magazynu Foreign Affairs wprawdzie przyznał, że oficjalne sowieckie statystyki mogą być fałszowane, ale podkreślił, że Związek Sowiecki rzeczywiście notuje wzrost gospodarczy i to nawet 2 razy większy niż jakikolwiek inny kapitalistyczny kraj. Zaznaczył również, że ten wzrost jest 3 razy wyższy niż może wskazywać średnie tempo wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych. Podobnie wystąpienie Chruszczowa skomentował znany profesor ekonomii Paul Samuelson. Swoje uwagi na temat zapowiedzi Chruszczowa Samuelson rozwinął dopiero 5 lat później w swojej książce Ekonomia, która stała się jednym z najbardziej popularnych na świecie podręczników ekonomii. Samuelson stwierdza tam, że Związek Sowiecki rzeczywiście może prześcignąć Stany Zjednoczone pod względem PKB w przeliczeniu na obywatela, ale dopiero pomiędzy rokiem 1984 a 1997, pod warunkiem, że zdoła utrzymać dotychczasowy rozwój gospodarczy kraju. W drugiej połowie lat 50. pod wrażeniem sowieckiego rozwoju gospodarczego był przyszły premier Singapuru Lee Kuan Yew, uważany za jednego z ojców sukcesu gospodarczego tego państwa miasta. Lee Kuan Yew w 1962 roku odwiedził nawet Moskwę, aby przekonać się o słuszności swojej opinii na temat sowieckiej gospodarki i po powrocie do Singapuru utwierdził się w tej opinii. Namówił też swojego syna Lunga do tego, aby ten nauczył się języka rosyjskiego, bo przyda mu się on w przyszłości. Po tej wizycie Lee Kuan Yew napisał, że będąc w Moskwie, miałem wrażenie, że Sowieci mają rację, twierdząc, że teraz historia jest po ich stronie. Lee Kuan Yew był przekonany, że Związek Sowiecki będzie miał ogromny wpływ na losy świata w przyszłości, nawet na losy jego dzieci. Czy rzeczywiście istniały wówczas powody, dla których kapitalistyczny Zachód mógł obawiać się rosnącej potęgi gospodarczej Związku Sowieckiego?
Otóż wielu ekonomistów twierdziło, że Zachód powinien mieć takie obawy, ponieważ istnieją ku takim obawom realne przesłanki. Na jedną z nich wskazał Paul Bajroch, szwajcarski historyk gospodarki i niekwestionowany autorytet w tym zakresie. Otóż Bajroch, opierając się na danych statystycznych ze źródeł zachodnich, napisał, że produkt narodowy brutto Związku Sowieckiego w latach 1925-1929 rósł aż o 6%, a w latach 1929-1938 tylko nieznacznie spadł i wyniósł 4,3%. W jego ocenie i tak był to wtedy najlepszy wynik na świecie, który pogrążony był jeszcze w wielkim kryzysie gospodarczym. Sceptycy mogliby jednak tłumaczyć ten dynamiczny wzrost sowieckiego PKB efektem niskiej bazy, czyli faktem, że bolszewicka Rosja w wyniku rewolucji i wojny domowej była kompletnie zrujnowana. Ale tym argumentem nie da się zbić równie imponującego rozwoju gospodarczego Sowietów w późniejszym okresie. Otóż po zakończeniu II wojny światowej, w której Związek Sowiecki poniósł największe straty, tempo sowieckiego wzrostu gospodarczego wcale nie osłabło. Brytyjski ekonomista Angus Madison podaje, że w XX wieku, w latach 1928-1940, tempo wzrostu sowieckiego PKB wynosiło średniorocznie 5,8%. W latach 50. wcale nie osłabło i wynosiło 5,7%, a w latach 60. 5,2%. Zdaniem Angusa Madisona sowieckie PKB rosło wtedy najszybciej na świecie. Sceptycy mogą tutaj podnieść argument, że ten wzrost w dużej mierze był spowodowany tym, że Sowieci, wyzwalając w latach 1944-1945 Europę Środkowo-Wschodnią spod hitlerowskiego jarzma, dokonali jednocześnie jej zorganizowanej i totalnej grabieży. Czyli powojenny rozwój gospodarczy Sowietów był wynikiem zupełnie irracjonalnego czynnika. Taki pogląd przedstawił przed kilku laty profesor Bogdan Musiał, o wynikach badań którego opowiadałem Państwu w jednym z moich wcześniejszych filmów. Jednak nigdy nie jest tak, że gospodarka danego kraju rozwija się długofalowo tylko z powodu jednego czynnika i to tak irracjonalnego jak wojenne łupy. Ten dynamiczny wzrost gospodarczy Związku Sowieckiego był zjawiskiem bardziej złożonym. Po pierwsze, dość długo szedł on w parze z rosnącym zaawansowaniem technologicznym sowieckiej gospodarki, które w latach 60. weszło na swój najwyższy poziom. Warto jedynie wspomnieć o tym, że gdy w 1961 roku Sowieci wysłali pierwszego człowieka w kosmos, Amerykanie byli tym osiągnięciem zaszokowani. Okazało się bowiem, że Sowieci stworzyli technologię, której Stany Zjednoczone jeszcze wtedy nie miały. Należy tutaj nadmienić, że ten dynamiczny wzrost gospodarczy Związku Sowieckiego stał się wtedy inspiracją dla krajów azjatyckich, a w szczególności dla Japonii. Ta ostatnia już w latach 30. była pod wrażeniem polityki gospodarczej Sowietów. I dlatego właśnie postanowiła ją przetestować na Mandżukuo w Chinach, które od 1932 roku było de facto japońską kolonią. Japończycy uruchomili w Mandżukuo olbrzymie inwestycje w przemysł i infrastrukturę, co po dekadzie przyniosło zaskakujące rezultaty. Gdy kończyła się II wojna światowa, Mandżukuo produkowało o 30% więcej energii elektrycznej i posiadało aż o 42% więcej linii kolejowych niż reszta Chin. Po zakończeniu przegranej dla nich II wojny światowej podobny model działania Japończycy zastosowali w swoim własnym kraju i równie szybko zauważyli rezultaty polityki gospodarczej opartej na sowieckich wzorcach.
W rezultacie tego już w latach 50. japońska gospodarka rozwijała się w średniorocznym tempie 8%. Wielu ekonomistów, podchodząc sceptycznie do tamtego sukcesu sowieckiej gospodarki, podkreśla jednak, że temu rozwojowi towarzyszył niebywały terror państwowy, szczególnie mocno widoczny w czasie kolektywizacji rolnictwa. Z kolei inni ekonomiści nie zgadzają się z takim podejściem i podnoszą, że Sowieci osiągnęli ten rozwój gospodarczy pomimo stosowania państwowego terroru. Krytycy sowieckiego rozwoju gospodarczego podnoszą też argument, że sowiecka ludność nie odczuła efektów tego wzrostu gospodarczego, ponieważ polityka państwa nie pozwalała obywatelom na zwiększanie wydatków na konsumpcję. Ich adwersarze stwierdzają, że wydatki konsumpcyjne sowieckich obywateli już w latach 30. wzrosły o prawie 1/4. Wbrew obiegowym opiniom, wzrost gospodarczy Związku Sowieckiego nie był kierowany wyłącznie na zbrojenia. Finalnie doprowadził on do niebywałego awansu cywilizacyjnego Związku Sowieckiego. Kres sowieckiego wzrostu gospodarczego zaczął się dopiero w latach 70., gdy nie było już wzrostu produktywności. Zaczęła ona wtedy się załamywać. Dlaczego? Otóż zaczęły systematycznie wysychać źródła sowieckiego rozwoju gospodarczego. Jednym z takich źródeł było przez wiele lat systematyczne zwiększanie odsetka osób pracujących w kraju. Sowieccy planiści budowali przemysł, który potrzebował dużo ludzi. Kiedy już wykorzystano istniejące możliwości w tym zakresie, to źródło wyschło. Innym takim źródłem był skokowy wzrost inwestycji, czasami sięgający nawet kilkunastu procent rocznie. Tyle tylko, że to źródło wyschło jeszcze w latach 60., kiedy popełniono wiele rażących błędów w tym zakresie. Oto dwa koronne przykłady. Między innymi wybudowano wtedy wiele nowych hut, co spowodowało wzrost produkcji stali. Jednak były one źle zarządzane i nie były one w stanie wykorzystać w pełni wszystkich swoich mocy produkcyjnych. Nie przyniosły więc tak zwanego efektu skali, tak jak miało to miejsce w Japonii. Poza tym Sowieci inwestowali w stare huty, pomimo tego, że koszty takich modernizacji były prawie o 60% wyższe od zbudowania nowej huty. Drugim destruktorem sowieckiej gospodarki był wyścig zbrojeń. Związek Sowiecki jako globalne mocarstwo w latach 70. wydawał na ten cel 12% swojego PKB, a w latach 80. nawet 16%. Ten wyścig zbrojeń spowodował rywalizację o środki na inwestycje w badania i rozwój pomiędzy sowieckimi ośrodkami władzy, wojskowymi i cywilnymi. Środki te zawsze pozostają źródłem największego wzrostu gospodarczego. I sowieckie elity wojskowe tę rywalizację wygrały, zagarniając środki na innowacje z sektorów cywilnych, a to skutecznie szkodziło sowieckiej gospodarce. Widać to było w szczególności w strategicznym dla Związku Sowieckiego sektorze ropy i gazu. Ten ostatni z braku pieniędzy nie mógł wprowadzać innowacji i technologię niemal w całości musiał importować. I tak na przykład, kiedy Sowieci budowali nowy gazociąg, potrzebowali do niego co najmniej 21 000 kilometrów rur o średnicy 1420 mm. Ponieważ państwowa spółka produkująca takie rury nie była w stanie zwiększyć elastycznie mocy i ich wyprodukować, kupowano je za granicą. Podobnie rzecz się miała z turbinami gazowymi, które również kupowano za granicą. Opisane patologie były konsekwencją zbyt małych inwestycji w badania i rozwój w sektorach cywilnych sowieckiej gospodarki.
Strategia sowieckiego centralnego planowania świetnie się sprawdzała w pierwszym okresie istnienia Związku Sowieckiego, gdy sowiecka gospodarka miała dość prostą strukturę i potrzebowała pracowników. Natomiast wraz z rozwojem jej struktura stawała się coraz bardziej złożona i z zarządzaniem taką złożoną gospodarką centralni planiści już sobie nie radzili. Ręce wiązała im obowiązująca ideologia, mówiąca o wyższości państwowej własności i zarządzania gospodarką nad prywatną inicjatywą. Zapewne stałoby się inaczej, gdyby wówczas w Związku Sowieckim znalazł się ktoś pokroju Deng Xiaopinga w Chinach, pragmatyka i realisty, który w porę zrozumiał, że jedyną odpowiedzią na coraz większy kryzys gospodarczy w państwie jest prowadzenie kapitalizmu przy zachowaniu kontrolnej roli państwa. Ale Sowieci swojego Denga nie mieli. W końcu lat 80. gospodarka Związku Sowieckiego znalazła się nad przysłowiową przepaścią. Związek Sowiecki nie mógł już dalej tak funkcjonować i ostatecznie w grudniu 1991 roku rozpadł się. Jedno nie ulega wątpliwości. Przez dziesiątki lat sowiecka gospodarka dynamicznie się rozwijała, przekształcając feudalną, rolniczą Rosję w uprzemysłowiony Związek Sowiecki. Gdyby ten rozwój się utrzymał, spełniłaby się przepowiednia Chruszczowa, jaką ten ostatni przedstawił w czasie swojego sławnego wystąpienia w ONZ w 1956 roku. Związek Sowiecki gospodarczo prześcignąłby Stany Zjednoczone, ale tak się nie stało, bo nie mogło stać. Alianci zawsze uchodzili za naszych sojuszników, na pomoc których mogliśmy liczyć w najtrudniejszych momentach naszej historii. Tak było między innymi w czasie II wojny światowej, gdy losy Polski były w ich rękach. Czy ten pozytywny obraz aliantów w naszej historii i naszej pamięci jest prawdziwy? Czy rzeczywiście odpowiada on historycznym faktom? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w mojej najnowszej książce zatytułowanej Zakazana historia aliantów, która ukazała się w ramach serii wydawnictwa Fronda. Gorąco zachęcam do lektury tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Możecie Państwo również nabyć moje poprzednie książki. Zakazana historia Sowietu to moja druga książka w serii Frondy, którą warto przeczytać. To historia o perfidii, zakłamaniu i braku poszanowania jakichkolwiek zasad. Ale tak w przeszłości postępowali Sowieci, a dzisiaj usiłują tak postępować Rosjanie. Warto poznać tę historię, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość. Ostatnie polskie powstanie to moja pierwsza książka z serii Frondy. Została ona poświęcona historii powojennego antykomunistycznego podziemia, które po zakończeniu II wojny światowej podjęło walkę o polską wolność, utraconą z powodu polityki Sowietu. Omawiam w niej najważniejsze fragmenty tej walki i szkicuję obrazy jego bohaterów. Warto je poznać, aby uświadomić sobie, jaką cenę przyszło płacić nam za utraconą wolność. I na koniec operacja Czwarta Rzesza. To moja najgłośniejsza książka wydana nakładem wydawnictwa Bellona. Przedstawiam w niej fakty, które mogą być dla Was wszystkich szokujące. Wskazują one jednoznacznie, że to Niemcy wygrały II wojnę światową. Dzięki zdobytym wówczas zasobom mogły zbudować swoją potęgę gospodarczą po wojnie i stać się przywódcą zjednoczonej Europy. Wszystkie nabyte u nas książki opatrzone są moim autografem. Możliwa jest też osobista dedykacja. Gorąco zachęcam do lektury. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom,
wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.